Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mieć czytanie, co mówi do Ciebie energia pieniędzy. Więc przed Tobą 3 wybory. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne, więc bierz tylko to, co poczujesz, że jest dla Ciebie. Przed Tobą 3 wybory i jeżeli do czegoś nie wyrywa Ci mocno serce, to zamknij sobie oczy, zatrzymaj film, weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Na pewno wtedy jest to łatwiejsze połączenie z intuicją. Też takie wyciszenie. W ogóle przed odsłuchaniem odczytu też dobrze sobie zamknąć oczy, poddychać troszeczkę, aby te informacje po prostu swobodnie do nas płynęły. Dobrze, no to co? Zaczynamy od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Co mówi do Ciebie energia pieniędzy? Jaki jest ten przekaz? Aby się poprzeglądać w swoich oczach, aby przyjrzeć się sobie, jak to naprawdę z tymi naszymi potrzebami i pieniędzmi jest, na co my te pieniądze potrzebujemy, czy my wyrażamy się jasno, czy je odpowiednio wykorzystujemy, ile idzie na nasze potrzeby, takiej dbałości o siebie, o taką miłość własną, o taką mądrą miłość. I tutaj ta energetyka pieniądza mówi, przejrzyj się w swoim lustrze i zobacz, na co potrzebujesz pieniędzy, na co wydajesz pieniądze. Czy nie masz takiego nawykowego, że potrzebujesz więcej? Zobacz, co jest u Ciebie już zaspokojone. Bo tutaj te Twoje pieniądze, ta energia Twoich pieniędzy potrzebuje spokoju, dojrzałości i działania w jakościach spokoju, czyli z takiego poziomu posiadania, takiego wiem, czego chcę, wiem, na co mi są potrzebne i ja jestem w takim spokoju. Po prostu one przypływają okazje, sytuacje, gdzie te pieniądze będą, ale tu jest mocno pokazane, żeby być w takiej ciszy, ponieważ w ciszy serca, w ciszy głowy, żeby to nie było takie, potrzebuję. Zatrzymaj się, powiedz na co, tak? Bądź taka otwarta na te pieniądze, ale bez takiej potrzeby trzymania, że ja muszę coś mieć i ja już to muszę i takiej nerwówki. Tu jest taka dojrzałość, taki spokój, taka świadomość duża siebie, swoich potrzeb. Dobra, to teraz z tej talii. Co tutaj nam jeszcze powie ta energetyka dla Ciebie o tych Twoich pieniądzach? Energia Twoich pieniędzy. To mnie przyciąga. Także pewne rzeczy dojrzewają, potrzebują wyjść. I to, że czegoś od razu nie ma, to nie oznacza, że to, co wykonujesz, robisz, to zła droga. Tylko, że czasem na pewne rzeczy trzeba poczekać, dbać, sprawdzać. Pieniądze mówią, potrzebujemy dojrzeć w pewnych rzeczach. Żeby był owoc, musi to zakwitnąć. Nie od razu jest owoc. Dobrze, to dalej. To dla tych, którzy odczuwają takiego pewnego rodzaju niecierpliwość też, tak? Że tutaj jest bardzo dużo takiego spokoju, takiego dobrze, już się cieszę z tego, co jest, prawda? Z tego, ile mi to przyniosło, a nie jestem rozczarowana, że tylko tyle mi to przyniosło, ponieważ na tym etapie, to tyle mogło, ale to dalej rośnie, tak? Dobra, to co tu jeszcze? Ta energetyka. Jak najbardziej pieniądze chcą do Ciebie przyjść i one... I jesteś w energii tych pieniędzy. Tylko tu jest właśnie cały czas mi się podkreśla ten spokój, takie balansowanie. Czy Ty jesteś w takim spokoju, w takim poczuciu, że te pieniądze są, że jesteś w energii tych pieniędzy i że dajesz sobie na to taki też oddech i przyzwolenie, żeby nie być cały czas w tym pragnieniu więcej na coś, potrzebuję więcej, bez określonego nawet celu. Dobrze, to co tu jeszcze mówi energetyka?
Patrz zawsze w tą podróż, w jaką idziesz, z taką otwartością, z tymi umiejętnościami, które posiadasz. Rozpal w sobie ogień, natomiast zwracaj uwagę, gdzie oddajesz tą uwagę, czy oddajesz tym działaniom, które będą, tej radości, która popłynie z tego, tej radości z tego, co już jest, czy cały czas jesteś w mało, nie tak, inaczej, gdzie jest więcej Twojej uwagi, bo tu jest bardzo, bardzo ważna rzecz, że ta uwaga ma iść do radości, do działania, do radości z tego, co już powstało, bez takiego ciągłego napięcia i oczekiwania. To jest taka spora dojrzałość. Dobra, no to słuchajcie, karta rada tutaj. Jaka będzie to dla Was najważniejsza karta rada? Słuchaj swojego wnętrza, wyciszaj się. Tam masz odpowiedź. I że ta droga, która czasem do czegoś prowadzi, nie zawsze jest bardzo dobrze oświetlona, jasna, nie wszystko zawsze wiemy, ale jak Cię prowadzi tam serce, odczucie, instynkt, nie ta myśl, bo to mi da duże pieniądze, fajnie, ale niech to też będzie taka radość z tej podróży, bo wtedy, gdy coś odrobinkę nie będzie tak szło, czy nie od razu przyniesie nie wiadomo jaki zysk, to wtedy będziecie też radować, takie przekonanie też wewnętrzne będziesz czuć, że idę tą drogą, że ja wiem, o co mi chodzi, że to też mi daje oprócz pieniędzy jeszcze coś. I wtedy łatwiej Ci będzie nawigować, być elastycznym, no będzie Ci tutaj łatwiej. Jeszcze czuję, że jedną kartę. I że czasem pewne rzeczy muszą się przetransformować, że coś, jak robisz, musi się zakończyć, aby się zaczęło coś innego, aby wyjść po więcej, po lepiej. To pewne rzeczy, których może teraz żałujesz, no musiały się zakończyć. Musiały pójść w stronę, którą może niekoniecznie od razu się bardzo, bardzo ucieszyłaś. Ale tutaj te pieniądze chcą Twojej dojrzałości, celu, spokoju, wizji, wyciszenia i patrzenia optymistycznie, tak? I przyjmowania tego, że czasem coś nie idzie po naszej myśli, ale to nie oznacza, że to jest źle. Jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Dobrze, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. A tutaj przechodzimy sobie już do wyboru drugiego. Wybór drugi. Cóż tutaj mamy? Co mówi do Ciebie energia pieniędzy z tego? Że można mieć różne wizje, że uważaj na to, aby nie podążać tylko w tą stronę, gdzie inni. Tylko Ty możesz widzieć coś inaczej i to jest Twoja droga do pieniędzy, do sposobu działania, przez własne odczucia, własną etykę, moc, którą masz w sobie, że nie musisz mieć tej samej wizji co inni, tak? Że masz w sobie odpowiednie umiejętności i intuicję, która Cię poprowadzi odpowiednią drogą do tych pieniędzy. Dobrze, to co tu jeszcze? I że do pieniędzy nie idzie się przez ograniczenia, nie idzie się przez odcinanie od swoich odczuć, zasobów, takie mam tutaj. Odczuć, że jeżeli czuję, że no tkwię w tym miejscu i tutaj już się nie da, no to znaczy, że to jest moje odczucie i warto w to iść. Tutaj mi też przychodzą takie ograniczenia, że mam, ale na coś nie wydam, przeanalizuję kilkanaście razy, czegoś, no nie pójdę w tą stronę. Te pieniądze mówią, przyjrzyj się, jakie masz przekonania płynące z domu, gdzie się ograniczasz i tu nie chodzi o rozrzutność, tylko o tą taką
mądrość wewnętrzną. Co jest dla mnie dobre, gdzie chcę być, bo to jest Twój wybór. Otwarcie się na pieniądze to jest Twój wybór, bo to będą nowe działania, czasem może trochę ryzyka, podejmowanie decyzji, konsekwencje, łamanie schematów, może w domu gdzieś było jakieś, prawda, przekonanie na temat pieniędzy. Warto się temu po prostu poprzyglądać, jak ten dom ukształtował Twoje podejście do pieniędzy, tak? Co jeszcze ta energetyka mówi? Że te przekonania muszą ulec transformacji, że żeby pójść dalej, to z pewnymi rzeczami trzeba się pożegnać, trzeba po prostu zobaczyć, gdzie jesteś odcięta, od czego jesteś odcięta, co powtarzasz, jakie masz schematy. Tutaj cały czas schematy, dużo mi się dom podkreśla. Przypominaj sobie, przyglądnij się, zobacz, co robisz, jeżeli chodzi o pieniądze, jaki masz nawyk finansowy, tak? Co za tym idzie. Tutaj trzeba dać sobie na to czas, bo jest tutaj, energia mówi, trzeba to przetransformować. Chcemy do Ciebie, ale trzeba się odważyć, iść pewną drogą, przetransformować pewne schematy, zauważyć nawet te schematy. Dobrze. Tak. Zobacz, na jakie masz wybory, gdzie jesteś, w jakim w ogóle miejscu w swoim życiu jesteś i ile rzeczy widzisz, bo tak mi tutaj mocno wybija, że widzisz tylko mały fragment przed własnym nosem, nie dostrzegasz możliwości, nie dostrzegasz bogactwa, nie dostrzegasz ogromu wyboru, który jest przed Tobą, który może Cię zaprowadzić w zupełnie inne miejsce. Więc tutaj mówi, usiądź sobie spokojnie i pomyśl o tym swoim życiu, właśnie o tych schematach. Jak się czujesz z myślą, że trzeba będzie coś zmienić, że tego, czego trzymałaś się od dawna, trzeba może będzie pożegnać, a w ogóle zastanów się, czego chcesz. Samo określenie chcę być bogata, chcę mieć dużo pieniędzy, to nie jest to, czego chcesz. Zobacz, co te pieniądze mają Ci dać. Tak? Tutaj takie mocne zatrzymanie i porozglądaj się, co z tych umiejętności, które posiadasz, a masz ich dużo, możesz wykorzystać, aby pójść inną drogą, stworzyć coś nowego, co by Ci przyniosło lekkość i pieniądze, bo tutaj jest cały czas mówi, nie spiesz się, bo potrzebna jest transformacja i idziesz w nową drogę, tak? Daj sobie czas na radość, na spotkania, bo tutaj ta kreatywność idzie też przez radość. Zaczniesz dostrzegać więcej, jak sobie pozwolisz. Na co sobie pozwolisz? Kolejne pytanie, które mi cały czas. Co otworzysz przed sobą? Tak? Czy pozwolisz sobie żyć po swojemu? Dobra, karta rada. Popatrz, jak inni tworzą, może gdzieś jakieś współpracę, jeżeli ktoś Ci proponuje, albo Ty komuś zaproponuj. Będzie dla Ciebie korzystna. Twórz z ludźmi, działaj z ludźmi. Tutaj mi idzie jeszcze potrzeba tych kart dla Was, karty rady. I tutaj właśnie nie wstydź się, tak? Nie poprzyglądaj się temu odczuciu wstydu. Czym jest dla Ciebie wstyd? Kiedy go odczuwasz? Czy jesteś świadoma wstydu? Może nie chcesz pokazać czegoś, może nie chcesz wyjść do świata z czymś, czegoś tutaj brakuje. Albo też jest tak, że możesz przekręcać ten wstyd, tak? Tutaj karta rada jest, poobserwuj, odrzuć wstyd. Jesteś fantastyczną osobą, która naprawdę może sobie kreować świat według własnych potrzeb. Poprzyglądaj się temu. Cały czas czuję takie poprzyglądaj, zadaj sobie odpowiednie pytania, zobacz swoje blokady i zamknięcia, sprawiaj sobie przyjemność, wychodź do ludzi, w coś kreatywnego. Będzie Ci to pomagało otwierać te wszystkie
zamknięte drogi, aby pójść w coś, co naprawdę będziesz czuć i będzie Ci dobrze i te pieniądze będą chciały po prostu przyjść, bo nie będą miały zamkniętych furtek. Po prostu je zaprosisz. Życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego i pięknych, lekkich pieniędzy, które tu widzę, że chcą iść. Wszystkiego dobrego. A my przechodzimy do wyboru trzeciego. Już sobie poprzyglądamy się, co tutaj ten wybór trzeci chce nam powiedzieć. Wybór trzeci. Co mówi do Ciebie energia pieniędzy? Wyjdź z braku. Bardzo mocno mi tutaj. Małymi kroczkami, powoli, z dużą cierpliwością, dając sobie czas, dlatego że uświadomione, nieuświadomione u Ciebie procesy, tutaj może być dużo zamknięć na pieniądze. Typu naprawdę bardzo różne, tu czuję masę przekonań, takiego zmęczenia. Może być też takie przekonanie, że nic się nie da zrobić, że to tak ma być, że jak to ma być lekko, nie? Jak to ma płynąć. Tutaj krok po kroku ściągać z siebie schematy, obserwować zatrzymania finansowe, przy jakich sytuacjach mi nie płynie, co teraz jest ze mną, w jakim jestem miejscu. Tutaj bardzo mocno mi, że szukaj informacji na zewnątrz, zacznij od właśnie YouTube'a, tak mi przychodzi, Aga Hola ma bardzo fajny kanał na YouTubie, posłuchaj, zobacz, czy do Ciebie przemawia, bo tutaj potrzeba jest takiego zewnętrznego patrzenia, żeby dotarły pewne informacje, jak gdyby rozświetliły Ci, otworzyły Ci nowe spojrzenie, aby wejść do siebie, głębiej zobaczyć. Dobra, to popatrzmy, co ta energia pieniądza, bo tak zamknięcie takie tutaj czuję przez właśnie przekonania, sposób życia, no, różnego rodzaju sytuacje, nie? No, po prostu trzeba budować od nowa, rozświetlać przestrzenie, w których jesteś, czyli trzeba zajrzeć do swojego wnętrza i bardzo cierpliwie, bardzo powoli, z delikatnością do siebie rozświetlać, czyli szukać pewnych informacji, które przemawiają. Czasem jedno, dwa zdania, słuchajcie, zmieniają wiele, bo tu jest cały czas ta potrzeba, żeby gdzieś to światło przyszło do Was i wtedy zauważycie, że wystarczy zrobić to, że ja mogę sama, prawda, przemodelować w zgodzie ze sobą wszystkie sytuacje, które mi się przydarzają, zauważyć po prostu te sytuacje. Tak, jest zamknięcia, odmawianie sobie, mówienie, że coś jest niemożliwe, sporo przekonań z domu. Tu jest taka no, spora tutaj praca, ale myślę, że znajdziesz odpowiednie źródło, albo to, o którym mówiłam, albo gdzieś sam natrafisz na coś, zatrzymasz się przy tym, bo tu będzie potrzeba mocniejszego zatrzymania. To nie może być gdzieś w biegu, coś tam robię, 2 zdania i niby coś robię, bo to będzie nadal takie ślizganie się. Tu chodzi o taką wytrwałość. Ja słucham coś, niech to będzie parę minut, ale słucham, zastanowię się nad tym zdaniem, tak? Ważne to jest, moi drodzy, ważne dla Was, żeby ta energia płynęła fajnie, żeby tych pieniędzy było, a nie żeby były zamknięte w schematach i nie można ruszyć. Tutaj jest ewidentnie, trzeba puścić myślenie, które Was więzi, pozwolić sobie, niech to odpłynie, zostawiam to wszystko, bo jeżeli do tego czasu myślę w ten sposób i to nie przynosi mi takich efektów, to znaczy, że nie jest to dobre myślenie o energii pieniądza, tylko zostawiam to, wypuszczam to z ciała, z umysłu, po prostu zostawiam.
i nic się nie zadzieje złego, świat się nie zawali, wprost przeciwnie, zacznie się układać inaczej dla Ciebie. Dobra, no to karty rady dla Was. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem wolnym i to Ty decydujesz o tym, w jaką stronę idziesz. Że Twój sposób myślenia Cię niewoli i nie bój się, że zniewolą Cię pieniądze. Że jeżeli pozwolisz sobie na odrzucenie tych schematów, które Cię ograniczają i pomyślisz o pieniądzach przyjaźnie, chociaż możesz teraz myśleć, że jakże źle o nich myślę, popracuj nad schematami, a zobaczysz, że pieniądze nie niewolą, tylko pieniądze są Twoim przyjacielem, pieniądze dają możliwości i chcesz z nimi iść za rękę przez życie. Zobacz w pieniądzach przyjaciela, nie jako coś brudnego, złego, ograniczającego, niszczącego ludzi. Wprost przeciwnie. Z takiego myślenia należy wyjść. I jeszcze jedna karta rada. Wychodź do działań, patrz optymistycznie w przyszłość, zacznij działać z tymi schematami, z patrzeniem, bo tutaj trzeba wyjść do nowego myślenia, działania, to działanie z innego poziomu świadomości, ze świadomością posiadanych umiejętności, że ja mogę mieć to, co chcę. I to mówi do Was właśnie energia Waszych pieniędzy. Dobrze, moi drodzy, to tyle dla Was. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cieplutko.